Hej moi kochani, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie z tej strony Merlin i witam was w kolejnym odcinku z Discord.js. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić Event Handler. Będzie taka klasa, dzięki której będziemy mogli kontrolować nasze eventy i ładować je w lepszy sposób. Dobrze, a więc na samym początku, co bym sobie chciał zrobić, to chciałbym sobie do mojego pliku env-example tutaj sobie dodam guild ID i sobie napiszę tutaj, że to będzie replaced with your guild ID. To są zmiany, które sobie wprowadzę, żeby to było wszystko w porządku. Dobrze, następnie w moim pliku config.js usunę sobie stąd to ID i przesunę go do pliku env. I damy sobie tutaj to client ID na guild ID i to ID, które tutaj mamy, musimy sobie teraz dodać do pliku env. Ja wam niestety nie mogę go pokazać, bo tam mam token mojego bota, ale musicie to zrobić tak, jak normalnie dodajemy rzeczy w pliku env. Możecie sobie zobaczyć to w poprzednich odcinkach, jak też dodawałem, jak się to dodaje. A więc następnym krokiem, który sobie zrobimy, to utworzymy sobie nasz event handler. A więc będzie to klasa, czyli po prostu plik, który będzie nam ładował te eventy i będzie on ładował te eventy z folderu events. Następnie, jak widzimy, mamy tutaj te dwa eventy w tym pliku i wiadomo, jeżeli aplikacja czy nasz bot będzie rósł, to tych będzie więcej i nie chcemy ich wszystkich trzymać tutaj w pliku index.js, tylko chcielibyśmy najlepiej mieć osobne po prostu pliki na jeden event, jeden plik i to po prostu będzie lepiej wtedy działać. A więc w tym celu będziemy sobie musieli utworzyć nowy folder tutaj w folderze src o nazwie events i będziemy tutaj zapisywać eventy. Następnie w folderze też source będziemy musieli sobie utworzyć nowy plik o nazwie event handler handler.js i to będzie nasza tutaj klasa. Dodatkowo utworzymy sobie w folderze source nowy folder o nazwie utils. Utils będą to utility functions, czyli po prostu moduły czy tam funkcje, które będą nam pomagać w tworzeniu bota. Będą to przeważnie funkcje, które będą częściej używane w naszej aplikacji. No dobrze, a więc od czego sobie zaczniemy? Stwórzmy sobie naszego event handlera. A więc nasz event handler to będzie klasa. Klasy to są, w tym wypadku tworzymy klasę, czyli szablon naszego obiektu. Jak to możecie sobie wyobrazić, jeżeli spojrzycie wokół waszego pokoju, wszystko to są obiekty i każdy z tych obiektów ma swoje właściwości i funkcje i tak samo jest w tym wypadku. Każda klasa ma swoje właściwości oraz funkcje, które w różny sposób będą ze sobą działać. Na przykład weźmy sobie obiekt samochód. W tym wypadku musielibyśmy stworzyć klasę samochód i ta klasa samochód, zrobimy sobie klasa auto i ta klasa auto jest jakby naszym szablonem dla całego naszego systemu. I potem możemy sobie z tego szablonu tworzyć obiekty. Czyli mamy klasę auto, w tym wypadku przeważnie mówi się obiekt auto i możemy mieć nieskończoną ilość kopii tego samochodu i ten samochód będzie miał różne właściwości, jak na przykład kolor, wielkość, na przykład różne rodzaje opon, ile osób mieści w sobie i tak dalej, naprawdę bardzo dużo i tak samo funkcje będzie miał, takie jak na przykład włączenie kierunkowskazów, tam hamowanie, przyspieszenie i tak dalej. I te wszystkie rzeczy tutaj możemy zadeklarować. Dobrze, a więc omówienie generalnie czym są obiekty w JavaScriptie i tak dalej zrobię w osobnym filmiku. Dobra, a więc nasza klasa to będzie event handler i ta klasa będzie normalnie występowała tylko raz. Następnie obiekt potrzebuje konstruktor. Konstruktor to jest funkcja, która jest wywoływana w momencie tworzenia tego obiektu. Czyli na przykład jeżeli mielibyśmy ten samochód i tworzylibyśmy ten obiekt samochód, to wtedy ta funkcja zostanie wykonana jako pierwsza. I nasz konstruktor będzie przyjmował klienta, czyli tutaj w tym wypadku obiekt Discorda, czyli Discord.js w tym wypadku. Następnie każdy obiekt, tak jak mówiłem, ma swoje właściwości. W tym wypadku właściwości są client, czyli ten obiekt będzie miał client. Jeżeli chcemy przypisać zmienną tego obiektu do jakąś wartość, na przykład napisalibyśmy this client równa się xd, tyle to oznacza, że przypisujemy do wartości client tego obiektu ciąg znaków xt, ale my chcemy przypisać client. I w ten sposób przypisaliśmy do prywatnej, prywatne, w sumie tutaj nie jest prywatna, bo w JavaScriptie nie ma prywatnych tutaj właściwości. Przypisujemy po prostu do wartości client tego obiektu wartość client przekazaną do tej funkcji.
I następnie będziemy musieli sobie tutaj wykonać później funkcję do załadowania wszystkich eventów z jakiegoś folderu. Następnie, tak jak Wam mówiłem, mają te obiekty jakieś funkcje. W tym wypadku funkcja będzie się nazywała ładowanie eventów, czyli load events. I funkcję piszemy dokładnie w taki sposób. Dobrze, następnie będziemy potrzebować pobrać sobie skąd chcemy załadować te eventy, czyli z folderu events. Musimy sobie ten folder tutaj pobrać. W tym wypadku pobierzemy go w taki sposób, że napiszemy const events directory, czyli dir w skrócie. I będziemy chcieli pobrać z path.join i tutaj będziemy musieli wpisać events. Z tym, że path, musimy to wczytać sobie z path, klik i importujemy path z path. OK, i teraz będziemy jeszcze musieli w konstruktorze, czyli w tej funkcji, która się wywołuje na starcie, zrobić this.loadEvents i po prostu ładujemy, czyli wykonujemy tą funkcję. I w tej funkcji sobie damy tutaj, że chcemy wyświetlić tą właśnie zmienną events directory w taki oto sposób. Ja sobie bocika wystartuję, żeby zobaczyć, co nam tutaj on wyświetli i wyświetla, czy nam coś wyświetla. Nic nam nie wyświetla, ponieważ musimy wczytać tutaj jeszcze to. To jest źle napisane. Import path from path. Tak to musi być napisane. I nic nam nie wyświetla, ponieważ nie wczytaliśmy sobie tego event handlera. A więc zróbmy sobie to w tym oto pliku i zrobimy sobie go gdzieś tutaj u góry, na przykład w tym miejscu. Nazwiemy const event handler. Możemy też napisać sobie z dużej literki równa się new event handler. I w momencie, jeżeli przypiszemy do tej zmiennej nowy obiekt, piszemy, że chcemy stworzyć nowy obiekt, powiedzmy sobie z tego szablonu, czyli z tego szablonu, który tutaj mamy, i ten obiekt będzie zapisany w zmiennej event handler. W tym wypadku, używając słówka const, nie możemy nic więcej tutaj przypisać, jeżeli chcielibyśmy coś potem innego zapisać. I tak jak tutaj jest pokazane, musimy tutaj podać klienta Discorda, więc klient Discorda jest tutaj stworzony, więc sobie go skopiujemy i wklejemy tutaj. Dobrze, jeżeli ten tutaj klient nie byłby stworzony, wtedy to nie będzie nam działać tak jak chcemy. OK, a więc mamy nasz event handler, możemy sobie tutaj dopisać komentarz, że chcemy tutaj mieć wszystkie handlery i w taki sposób mamy teraz tego event handlera. Jedyne co musimy jeszcze zrobić, to go tutaj wczytać, więc sobie go wczytajmy. Nie wiem dlaczego mi go nie chce tutaj automatycznie wczytać, stąd jest event handler, więc sobie będziemy musieli go tutaj importować, a więc piszemy import event handler from gdzie jest nasz event handler, jest w tym samym miejscu, więc mamy tutaj event handler. Z tego, który mamy teraz taki problem, że mamy taką samą nazwę tutaj jak tutaj i nie może tak być, ponieważ te zmienne są wtedy takie same, więc musimy zmienić nazwę tego event handlera tutaj na dole. Ja sobie po prostu zmienię literkę E na małą i wtedy powinno to bez problemu tutaj nam działać. Dobrze, jak sobie zapiszemy, to teraz mamy jakiś błąd w konsoli. Że tutaj nasz event handler nie ma eksportu, a więc musimy napisać export default event handler i zapisać to. I teraz co? I teraz nie mamy żadnego błędu. I widzimy tutaj, ciężko to było zauważyć, mamy tutaj napis events. To znaczy, że ta funkcja path.join events wczytuje nam events. Do czego w ogóle służy funkcja path.join? Jak sobie tutaj najedziecie, tutaj piszemy, że tutaj nam jakby składa z wszystkich tych argumentów, które tutaj podamy po przecinku całą ścieżkę dostępu. Dobrze, a więc podając samo event będziemy mieć relatywną ścieżkę dostępu, co znaczy relatywną, czyli jakby odnoszącą się od tego folderu. W tym wypadku akurat nie byłby to taki problem, ale lepiej pracować z absolutnym, jak to się nazywa, absolutnym bezwzględną ścieżką, czyli że po prostu nie events, tylko będzie dysk jakiś tam, taki folder i tak dalej, i tak dalej. W tym celu będziemy sobie musieli utworzyć funkcję pomocniczą. A więc w utils, w naszym folderku, musimy sobie stworzyć nowy plik o nazwie file dir name util.js i to będzie, słuchajcie, funkcja, która nam pomoże z tym kodem i zawartość to będzie, słuchajcie, stworzymy, będzie to moduł przede wszystkim, czyli będziemy mieć export default function
o nazwie file_dir_name. Dir_name sobie tak napiszemy i tutaj będziemy przyjmować jeden argument o nazwie meta i następnie będziemy tutaj mieć zmienne. A więc co będziemy chcieli, słuchajcie, zrobić? Pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli zrobić, to mieć absolutną ścieżkę dostępu. Przez to, że używamy ES Modules, to nie możemy bezpośrednio sobie po prostu pobrać tej ścieżki dostępu. Normalnie pisałoby się po prostu dir_name i mielibyśmy dostęp do tego modułu, ścieżki dostępu do tego modułu, ale teraz nie jest to możliwe. Natomiast jeżeli sobie wyświetlimy obiekt meta, czyli import meta URL, to ten import meta jest obiektem, który daje nam dużo informacji o tym module. A tutaj właściwość URL daje nam dokładną ścieżkę dostępu do tego pliku. Jak widzimy, tutaj mamy file i tego początku tutaj musimy się stąd pozbyć. W tym celu użyjemy do tego funkcji file URL to path. Czyli jak sobie damy tutaj tą funkcję file URL to path, ją musimy wczytać z modułu URL. Jest to funkcja i tutaj musimy podać to URL meta URL i dzięki temu uzyskamy ładną wersję, znaczy ścieżkę dostępu, która jest, słuchajcie, multiplatformowa, to znaczy, że na Linuxie czy tam na Windowsie, tak jak jesteśmy teraz, będzie działać bez problemu. I następnie, jeżeli będziemy chcieli, bo to jest ścieżka dostępu do pliku, a jeżeli teraz będziemy chcieli uzyskać ścieżkę dostępu do folderu, gdzie ten plik jest, czyli ten moduł w tym wypadku, wtedy użyjemy funkcji dir_name i musimy tutaj podać wynik tej funkcji file URL to path. I jak widzimy, na dole zobaczymy sobie, tutaj jest ścieżka dostępu do pliku, a tutaj jest ścieżka dostępu do folderu, w którym jest ten plik wykonywany. I dokładnie też informacje będziemy potrzebować, żeby mieć dostępne w różnych plikach, dlatego stworzymy sobie właśnie funkcję pomocniczą. No dobrze, a więc pierwsze co zrobimy, to sobie zrobimy zmienną filename, która będzie właśnie tym file URL to path i tutaj to będzie przyjmować meta.url. Pamiętacie, wcześniej mieliśmy import.meta.url i tutaj będziemy przekazywać już to meta, czyli import.meta, więc musimy jeszcze tylko pobrać URL. Następnie będziemy potrzebować dir_name, bo dlaczego by nie? Równa się ta funkcja dir_name, którą przed chwilką mieliśmy, dir_name. I wynikiem, i do tej funkcji dir_name musimy podać wynik tego file URL to path w taki oto sposób. I co na końcu zrobimy? Zwrócimy sobie obiekt, który będzie zawierał filename oraz dir_name w taki oto sposób. Tutaj widzimy dir_name is not defined, dlatego musimy sobie to wczytać z path w taki oto sposób. I nasza funkcja pomocnicza jest gotowa. Teraz będziemy mogli sobie wczytać z tego tutaj modułu te dwie zmienne z danymi o naszym module. Dobrze, a więc jeżeli mam nasz event handler, wtedy tutaj dir_name nie będzie nam potrzebne. Tak samo ta linijka też nam nie będzie potrzebna. I co innego sobie zrobimy, to sobie tutaj, słuchajcie, wczytamy ten moduł, czyli import i teraz wczytamy sobie obiekt. Nie obiekt, tylko wczytamy sobie, czy zrobimy dekonstrukcję słuchajcie, /utils/ z tego modułu i teraz jak naciśniemy Ctrl spację, tutaj nam niestety nic nie podpowiada, ale chcemy generalnie wczytać sobie filename i dir_name. Te dwie tutaj rzeczy, które tutaj mamy i sobie je tutaj możemy wyświetlić w konsoli. Ja sobie napiszę po prostu filename i to samo zrobimy z dir_name w taki oto sposób. I nie mamy dir_name, czyli musiałem zrobić gdzieś literówkę w tym tutaj oto module. Przepraszam, źle to wczytałem tutaj. Musimy to sobie wczytać jako filename dir util, możemy nazwać to tak. Ostatni odcinek, kurczę, mówiłem o tym i już źle tutaj to robię. Następnie robimy const i teraz robimy dekonstrukcję. Więc potrzebujemy dir_name równa się filename dir util i tutaj przekazujemy import meta. No, jeszcze sobie możemy w sumie wczytać, żeby sprawdzić filename. I widzimy, filename mamy, tak jak wcześniej, podany tutaj nasz plik i tutaj mamy podany folder source. A więc działa. Ok, a więc to nam tutaj już nie będzie potrzebny ten console log.
Inną rzecz, którą musimy zrobić, to podać przy path join. Musimy tutaj podać sobie właśnie ten dir name, czy dir name, przecinek i events. I zobaczymy teraz, że mamy tutaj bezpośrednią ścieżkę, bezwzględną ścieżkę do folderu events. No dobrze, i teraz co możemy sobie z tą informacją zrobić? Pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy, czy ta lokalizacja istnieje. Czyli sobie napiszemy czy fs, musimy sobie wczytać fs w ogóle. Fs. Musimy sobie kurczę wczytać fs, sam zaimportować import fs from fs. OK, czyli czy fs.existSync eventsDir i tu napiszemy sobie folder istnieje. Zobaczymy, folder istnieje nam wyświetla i jeżeli sobie usuniemy teraz folder events, po prostu delete na niego, odświeżymy bota, zobaczymy, nie wyświetla nam tutaj nic, czyli folder nie istnieje. Dobrze, a więc co będziemy chcieli zrobić? Będziemy chcieli sprawdzić, czy folder nie istnieje. Jeżeli folder nie istnieje, wtedy wyświetlimy informację dokładnie taką. Błąd w konsoli, że folder nie istnieje, czyli będziemy musieli go stworzyć. Widzimy events directory does not exist. I to jest problem. I dokładnie w taki oto sposób sobie to wyświetlimy. Co jeszcze fajnie byłoby zrobić, jak widzicie, to nie jest od razu dla nas widoczne, że ta directory czy ten folder nie istnieje. Wtedy fajnie byłoby, gdyby mielibyśmy jakieś kolorki. W tym celu zainstalujemy sobie, słuchajcie, Chalk, który sprawi, że będziemy mogli mieć kolorki w konsoli i paczuszkę ASCII Tables, która nam będzie takie fajne tabelki wyświetlała. A więc sobie to zróbmy. Skopiujmy sobie tutaj polecenie, nazywa się npm install chalk. Skopiujmy sobie, zatrzymajmy naszego bota i w konsoli napiszemy sobie, wklejemy npm install chalk, przerwa i teraz wklejemy sobie nazwę tego ASCII Tables. Widzimy, tak to się pisze. ASCII Table 3 dokładnie. Tutaj jest nazwa dokładnie tej paczuszki. I sobie ją wklejmy i tym sposobem możemy zainstalować dwa moduły jednocześnie. W taki oto sposób. Dobrze, wystartujemy sobie naszego bota i teraz będziemy musieli sobie zaimportować chalk. Import chalk from chalk. I jak się używa, słuchajcie, tego chalk. Chalk używamy w taki sposób, że piszemy właśnie tą zmienną, którą zadeklarowaliśmy, czyli chalk. I teraz podajemy kolor, na przykład red, czyli czerwony. I w nawiasach wpisujemy tutaj właśnie to, co chcemy mieć, wyświetlić ten tekst. I widzimy, mamy teraz ładnie events directory does not exist. Możemy dopisać jeszcze sobie error, dokładnie error events directory does not exist. I to trzeba poprawić. Chalk ma jeszcze inne rodzaje użycia niż to, co ja teraz Wam przedstawiłem. To sobie tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób możecie go używać w inny sposób. No dobrze. A więc już wiemy, czyli jeżeli ta lokalizacja nie istnieje, wtedy sobie tutaj zwracamy, po prostu piszemy return. Kolejną rzeczą jest, to będziemy musieli wczytać wszystkie pliki z folderu events. A więc stwórzmy sobie z powrotem folder events i będziemy chcieli wszystkie pliki teraz stąd wczytać. Więc stworzymy sobie nowy plik o nazwie test.js. On będzie pusty. I co będziemy musieli zrobić? Stworzymy sobie zmienną o nazwie event files. I to będą nasze pliki. I to będzie, słuchajcie, fs.readdirsync. I tutaj podajemy events directory w taki oto sposób. Pyk. Zobaczmy, co ta funkcja nam zwróci. Widzimy, zwraca nam tablicę z nazwami plików, które są w tym folderze. A więc jak sobie najdziecie na readdirsync, tutaj możecie zobaczyć, że czyta zawartość tego folderu. Jak czytam jakiegoś folderu, którego podaliście. Więc w taki sposób możecie sobie czytać, co te tutaj funkcje przyjmują za parametry oraz co robią. Dobrze, a więc mamy tablicę tablicę z nazwami plików w tym folderze, że jeżeli ja bym sobie utworzył nowy plik o nazwie test2, czy tam albo inaczej, może home.js, to zobaczymy teraz, że mamy dwa pliki, które nasza tablica ma. I co jeszcze? Będziemy na pewno chcieli odfiltrować wszystkie pliki, które nie zawierają na końcu JS. A więc z racji tego, że ta funkcja zwraca nam listę, to listy w JavaScriptie mają swoje funkcje też, ponieważ są to obiekty. Tak jak mówiłem wcześniej, obiekty mają właściwości oraz funkcje. I taką funkcja jest to funkcja filter. Funkcja filter sprawia, że filtruje nam po prostu tą tablicę, czyli tą, którą tutaj mamy, w jakiś tam sposób, który chcemy i zwraca nam nową tablicę tylko z elementami, które zdały dany test.
Co to znaczy? Że będziemy musieli sobie tutaj podać funkcję. Krótki zapis takiej funkcji jest to funkcja ze strzałką, ale równie dobrze możemy podać po prostu function. I teraz to jest to funkcja anonimowa. Co to znaczy? Że nie jest ona wcześniej nigdzie zapisana, czy tam przypisana do jakiejś zmiennej. Ale pierw wam pokażę, jak możemy to zrobić bez funkcji anonimowej, czyli sobie na przykład zrobimy const event files filter równa się function. Taki sposób jest zapisem anonimowej funkcji, ale możemy napisać po prostu event files filter, przepraszam, function event files filter, events files filter. W taki oto sposób tutaj mamy błąd, że jest funkcja zadeklarowana, ale nie jest użyta i ta funkcja musi coś nam robić, a więc przyjmuje nam ona jeden argument, który jest nazwą pliku. Więc ta funkcja będzie wykonywana po prostu dla każdego z tych elementów tutaj, czyli pierw dla tego elementu, potem dla tego elementu i ta nazwa tutaj jest tym właśnie argumentem file. I ta funkcja musi, słuchajcie, zwrócić nam w tym wypadku true albo false, czyli jeżeli ja sobie dam return false i tą funkcję tutaj przekażę do tego naszego filtra, to widzimy, zwróciło nam teraz pustą tablicę. A jeżeli ja sobie tutaj zwrócę true, wtedy zwróci nam wszystkie elementy. I naszym zadaniem jest teraz tutaj sprawdzić, czy ten plik, czy ten file w tym wypadku, ta nazwa kończy się na JS, czy nie kończy się na JS. Czyli możemy sobie sprawdzić, na przykład jeżeli file równa się home.js, wtedy robimy return true, a tak to zwracamy zawsze false, czyli tylko plik home.js przepuszczamy i widzimy, tylko mamy na końcu home.js. A więc jak możemy coś takiego zrobić? Coś takiego możemy zrobić po prostu sprawdzeniem, jeżeli nasz file, i teraz file w tym wypadku jest to nasz string, gdzie stringi w JavaScriptie też mają swoje funkcje. Jeżeli nasz file ends with, czyli ma końcówkę .js, wtedy robimy return true, a w przeciwnym wypadku, czyli po prostu to jest przeciwny wypadek, zwracamy false. Czyli jeżeli ja bym sobie teraz utworzył w events nowy plik o nazwie na przykład misio na przykład html, tak dla jaj, i sobie tutaj zapiszę, to widzicie, ten plik tutaj nie jest wczytywany w tej liście. A jeżeli ja bym sobie po prostu to usunął i napisał return true, wtedy zwróci nam, tutaj widzicie, całą listę tych elementów. Wszystkie pliki w tym wypadku. Dobrze. I co jest jeszcze fajnego? Że nie musimy tutaj pisać tej funkcji, tak jak ja to napisałem, tylko możemy sobie od razu zrobić funkcję anonimową. Co to znaczy? Że kopiujemy sobie tą funkcję, tu wklejamy i zamiast tej nazwy tutaj po prostu mamy taki oto zapis, czyli function coś tam i widzimy, w taki sposób to działa. Tutaj nam pokazuje ESLint, że potrzebne nam jest, że tej spacji tutaj nie powinno być, ale to musielibyśmy właśnie w ESLint skonfigurować. Ale nie jest to jak najbardziej żaden błąd. I widzicie, i w taki sposób mamy funkcję anonimową, nie musimy jej wcześniej deklarować, jest szybciej. Ale słuchajcie, jest jeszcze inny sposób, jeszcze szybszy sposób na pisanie takich oto tutaj rzeczy. Jest to tak zwana funkcja ze strzałką. W tym wypadku usuwamy słowo function i robimy tutaj strzałeczkę. Funkcje ze strzałką mają też swoje plusy i minusy. Różnią się od funkcji anonimowej, taką jak przed chwilą widzieliście. Dobrze, a więc, czy tam po prostu zwykłej funkcji. A więc to jest jeszcze krótszy zapis, ale możemy, słuchajcie, zrobić jeszcze krótszy zapis w taki sposób, że usuniemy sobie tutaj te oto nawiasy i napiszemy po prostu file ends with JS. W taki oto sposób. I tutaj dodamy sobie nawias. I widzimy, w taki sposób też zwraca nam tylko pliki JS. Dokładnie jak te funkcje ze strzałką działają, omówię w osobnej serii o JavaScriptie. Dobrze, a więc jeżeli mamy już te pliki, to możemy zrobić sobie pętlę, która przejdzie przez nasze wszystkie pliki. Więc taka pętla to jest pętla for, a konkretnie pętla for of, tak zwana for each. Czyli ta pętla wykona się dla każdego elementu naszej listy. I co będziemy mieć? Będziemy mieć file of event files. Teraz jak sobie napiszemy console log i mamy nasz plik i mamy nasz file, no zobaczymy, mamy pierwszy raz się wykonuje nasza funkcja dla home.js i następnie dla test.js.
No dobrze, a więc będziemy potrzebować tak samo bezwzględną ścieżkę dostępu do pliku, więc sobie stworzymy file path i to jest tak samo jak wcześniej, czyli path join i path join mamy events directory i nasz plik. I jak sobie teraz damy console log file path, to zobaczycie, że mamy bezwzględny dostęp do tych wszystkich plików. I mając taką ścieżkę możemy teraz załadować nasze pliki. A więc stwórzmy sobie zmienną event i to będzie, słuchajcie, import. I tutaj będziemy musieli użyć takich oto znaczków. Nie są to, słuchajcie, nie są to takie znaczki, tylko takie znaczki. I dzięki używaniu takim znaczkom będziemy mogli tutaj podać zmienne. I jest to file $file path w taki oto sposób. I to nam, słuchajcie, wczyta tutaj nam ten plik. Z tym, że będziemy musieli poczekać, aż się wczyta ten plik, więc będziemy musieli dodać słówko na początku await. I jeżeli dodajemy słówko await, pracujemy na obietnicach i tym samym będziemy musieli dodać async dla funkcji. OK. A więc sobie wyświetlmy zawartość eventu. Event. A więc zobaczymy, że event to jest module i tutaj mamy null prototype, ponieważ nic te pliki w sobie nie zawierają. Ale przeróbmy sobie jeden plik na module, czyli misio.html możemy usunąć, delete. Usuńmy sobie też ten inny plik i zostawimy sobie test. I test to, słuchajcie, jest export default obiekt, eksportujemy default, gdzie będziemy mieć zmienną test o nazwie misio. Zamknijmy sobie i teraz jak zobaczycie, to wczytuje nam tutaj nasz event. Jest to module, null prototype i default jest obiektem, tym, który sobie tam zadeklarowaliśmy. A więc normalnie teraz, żebyśmy mieli dostęp do tego obiektu, musielibyśmy za każdym razem pisać event.default i teraz możemy sobie tutaj, z racji tego, że await import zwraca nam obietnicę, możemy sobie zrobić słówko then. I then jest to funkcja, która jest wykonywana w momencie, jeżeli ten plik zostanie wczytany. Czyli jeżeli my tutaj oczekujemy na ten plik i w momencie, jak on zostaje wczytany, będziemy tutaj mieć response, czyli odpowiedź. Jest to odpowiedź. I tutaj tak samo to then w ogóle przyjmuje funkcję, tak jak wcześniej widzieliśmy funkcję, tak zwaną callback, czyli w momencie, jeżeli się to wykona, wtedy, czyli ten plik zostanie załadowany, wtedy wykonuje się funkcja then i wtedy w tej funkcji tutaj możemy sobie coś tutaj zrobić. I więc ja sobie to zrobię akurat funkcję ze strzałką i tutaj będziemy musieli sobie zwrócić res.default, czyli response default i dzięki temu to default stąd zniknie, ponieważ w każdej funkcji chcemy się tego pozbyć. I jak widzimy, teraz mamy event, jest to obiekt sam test misio. I to nam, słuchajcie, bardzo usprawni naszą pracę. Dobrze, następnie będziemy chcieli mieć event name, czyli const event name równa się po prostu nazwijmy sobie name i w taki oto sposób możemy sobie tutaj wyświetlić nasz event name. Z tym, że jest niezdefiniowany, ponieważ nie zdefiniowaliśmy go w pliku test.js, więc sobie go tutaj stwórzmy. To będzie nazwa naszego eventu i nazwa naszego eventu w tym wypadku będzie misio. Więc mamy event name misio i co? I nasze eventy fajnie by było, gdyby miały taką opcję jak once. I to będzie true albo false, w tym wypadku będzie to false, albo zrobimy sobie true. Co to znaczy? Czy ten event będzie wykonywany tylko raz i w ogóle więcej nie będzie wykonywany. Takim przykładem może być, słuchajcie, na przykład ten event. Ten akurat event jest zawsze wykonywany, kiedy się bot zaloguje, ale możemy tak zrobić, że on będzie wykonywany tylko raz, czyli za pierwszym razem, kiedy bot się zaloguje. I wtedy on będzie wykonywany. Tego możemy sobie stworzyć słówko once. I teraz w zasadzie musimy sobie sprawdzić, czy event.once, jeżeli raz ma być tylko wykonywany, wtedy zrobimy this.client once i tutaj będziemy mieć, rejestrujemy event name, następnie przekazujemy wszystkie argumenty funkcji args w funkcji anonimowej, czyli event.execute i tutaj przekazujemy te args. Dobrze. I dokładnie to samo, słuchajcie, sobie to skopiujemy, zrobimy sobie else i jedyna różnica, którą tutaj będziemy mieć, to będziemy mieć on. Czyli jeżeli będziemy mieć event once,
Czyli jeżeli tylko raz ma być wykonywany, wtedy rejestrujemy jako client ans, a w przeciwnym wypadku całkiem normalnie tak to zawsze byśmy robili. Tak, tutaj mamy pokazane client ready i to generalnie jest ta nazwa tego eventu. Client ready. I to sobie musimy skopiować i w tym pliku test.js sobie to tutaj wkleimy, czyli events.clientReady i to musimy sobie wczytać z discord.js. Albo po prostu wpisać tutaj ready, tylko że ready jest problematyczne. Teraz pokazuje nam, że nasz event execute is not a function i to by pasowało też sobie sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić, czy istnieje w ogóle czy istnieje w ogóle event execute. Co możemy sprawdzić, czyli jeżeli event.execute i event.execute, type of event execute równa się function. Czy tam jeżeli nie, inaczej musimy zrobić, jeżeli nie istnieje albo type of execute nierówny function. Tutaj sobie dajemy jak coś wykrzyknik. Używamy wykrzyknika do negowania. Wtedy słuchajcie, wyświetlimy sobie błąd, taki jak tutaj. I nazwiemy sobie go error. Nazwiemy event. Tutaj sobie możemy sobie użyć tych oto znaczków. To sobie event i tutaj podajemy nazwę naszego eventu. Czyli event i to będzie event name. Is missing. Some has missing. Some have missing. Is missing. Execute function. W taki oto sposób nie mamy tego błędu takiego brzydkiego, tylko pisze nam, że event ready. Tutaj w sumie mamy nazwę eventu. Has missing execute function. Możemy jeszcze dopisać, gdzie jest ten plik, czyli możemy sobie dopisać in i tutaj sobie dopiszemy lokalizację tego pliku, czyli file path. Możemy tutaj te znaczki jeszcze dodać i teraz mamy piękny błąd. Event ready has missing, to jest literóweczka, has missing execute function in the work discord bot source events test.js. I w taki sposób możemy to naprawić. Czyli przechodzimy teraz do test.js i tutaj sobie musimy dorobić execute function. Execute w taki oto sposób. I tu będziemy mieć wszystkie argumenty, które normalnie eventy mają. Dzięki temu, że daliśmy sobie tutaj te 3 kropeczki args i możemy wszystkie mieć argumenty. Czyli w tym wypadku będzie to po prostu client w taki oto sposób i tutaj sobie możemy napisać tą samą wiadomość, którą tutaj mamy. Chyba, że... Nie, tak, dobrze mówię. I widzimy, mamy teraz 2 razy zalogowane jako misio. I co musimy zrobić? Ten client on możemy sobie usunąć bez problemu i widzicie dalej mamy zalogowane jako misio. Tą wiadomość chciałbym mieć w kolorze zielonym, więc sobie dopiszemy chalk, co musimy wczytać chalk.green bright i sobie tutaj tą wiadomość wyświetlić i widzimy, mamy elegancko teraz napisane zalogowane jako misio. Fajnie, nie powiem. I w taki, słuchajcie, sposób możemy sobie robić, czyli wczytywać to file name, akurat teraz nam nie będzie potrzebne, więc sobie możemy usunąć. I w taki sposób mamy nasz event handler gotowy. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy sobie przesunąć tę komendę, tą interaction create do osobnego pliku. Co jeszcze fajnie byłoby zrobić? Zmienić sobie nazwę tego test na coś innego, na przykład na bot logged in, czyli dam sobie rename bot logged in.event.js. Ja tak samo eventy chcę sobie nazywać .event, żebym wiedział, co to jest plik. I jak widzicie, dalej to nam działa. Więc stworzymy sobie kolejny event o nazwie interaction create.event.js. Sobie skopiujemy zawartość tego pliku. I tutaj musimy sobie pozmieniać parę rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest z tego pliku, tutaj musimy wczytać sobie interaction create. Nie jest to ans, więc ans jest false. False jest normalnie, więc możemy sobie po prostu to usunąć. Następnie ta będzie funkcja execute przyjmować interaction, więc nie przyjmuje client, tylko przyjmuje interaction. I co? Tego na pewno nie przyjmuje, tylko będzie przyjmować ten oto tutaj kod. I tutaj mam ping comment execute, więc ping comment też musimy sobie stąd usunąć, tak jak i ten kod. A nie, w sumie tutaj Discord comments, nie, przepraszam, musimy zostawić, ponieważ tutaj nam wczytuje to, ale możemy sobie ten kod w każdym razie usunąć, czyli nie usunąć, ja mówię skopiować, a resztę komendy usunąć i następnie w tym pliku, już w sumie go wkleiliśmy, musimy sobie wczytać nasze ping comment z
comment ping comment w taki oto sposób. I mamy interaction create i zobaczymy, czy w ogóle nam tutaj coś wykona na Discordzie. Pinging pong, widzimy, działa, więc działa to nam tutaj fajnie. Chart nam w sumie też już nie jest potrzebny do tego. Później będzie, jeżeli będziemy to rozbudowywać, będziemy budować event handler, czy nie event handler, będziemy budować comment handler, to wtedy będzie nam to tutaj jak najbardziej potrzebne. Ale jak widzicie, działa to bardzo, bardzo dobrze nasz to event handler za pomocą właśnie tej tutaj biblioteki. ASCII Tables 3 będzie nam potrzebne, słuchajcie, do następnego odcinka, w którym będziemy robić comment handler i sobie tutaj wyświetlać właśnie wszystkie zarejestrowane komendy. I co? Jedyne co możecie zrobić, to właśnie pousuwać takie rzeczy, jak widzicie tutaj events jest niepotrzebne, ponieważ nigdzie nie jest użyte. To w zasadzie też nie jest potrzebne, bo nie jest nigdzie używane, ale może będzie potem używane, na przykład comment handler trzeba będzie tak zadeklarować. W ogóle jeżeli zmienne nie są używane tak jak to możemy po prostu to usunąć i mieć new event handler. Tak samo events możemy pousuwać, też są niepotrzebne i teraz widzicie, mamy wszystko na zielono. Oraz te wszystkie komentarze, które tutaj robiliśmy podczas tworzenia bota, czyli jeżeli mam event handler, mam tutaj console log, to możemy na początku napisać, że to jest komentarz, dzięki temu nie będzie nam to śmiecić konsoli, ale możemy zostawić, gdybyśmy mieli jakieś błędy i chcieli szybko sobie te informacje wyświetlić i tak dalej, i tak dalej. A więc słuchajcie, to jest nasz event handler, on nam wczytuje tutaj te eventy, możecie sobie go rozbudować jak chcecie, mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. A więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, ja jestem Merlin, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!